Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poprzyglądamy się temu, co czas już zauważyć. Jest to czytanie ogólne, bezterminowe, energetyczne. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko dla wszystkich. Więc weź tylko to, co jest dla Ciebie istotne, co z Tobą rezonuje. Przed Tobą 3 wybory. Poczuj, który Cię przyciąga. Czasem może być to więcej niż jeden wybór. Jeżeli masz z tym problem, to pamiętaj, że możesz zatrzymać film, zamknąć sobie oczy, wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów i później dokonać wyboru. Dobrze, no to zaczynamy od wyboru pierwszego. Wybór pierwszy. Co już czas zauważyć? I co mi tutaj mówi ta karta dla Was? Czuję taki mocny rodzaj między buntem a czymś takim. Już czas odpocząć. Już czas skorzystać ze zbiorów, których dokonaliście, z tych prac, które wykonujesz. Tak zatrzymać się w tym, bo zawsze coś będzie do zrobienia, zawsze coś trzeba będzie poprawić, zrobić jeszcze. A tutaj mówi, zauważ, ile już zrobiłaś, tak? Daj sobie troszkę odpocząć, daj sobie też taką wolność. Tak mi pokazuje, że w pracy lub w pracach, które wykonujesz, narzucasz sobie pewien sposób, zasadę i nawet u niektórych osób może to być nieuświadomione, no po prostu tak robisz, nie? I myślisz, że to jest dobre, a tutaj zatrzymaj się, odpocznij, zobacz, czy może być coś inaczej, bo może być, tak mi tutaj mówi, i żeby dostrzec w tym, co robisz, możliwość, żeby coś się rozrosło, czyli tak jakby z tej jednej rzeczy, którą wykonujesz, można będzie robić coś, zasiać, żeby przynosiło Ci to określone plony. W każdym razie wzywa Cię do odpoczynku i to bardzo chcę, aby było zauważone, abyś dostrzegła to, co już zrobiłaś do tej pory i dostrzegła pewnego rodzaju schemat, który masz, który Cię w pewien sposób, może więzi to za mocne słowo, ale tak ogranicza Cię, aby wykorzystać jeszcze rzeczy, które jak gdyby z tego, co robisz, wyrosły i mogą być jak gdyby oddzielnymi plonami, owocami, które przyniosą Ci zyski. Więc warto to zauważyć, ten jak gdyby sposób też myślenia. Dobrze, ta talia. Tutaj na co jest ten czas? Czas jest na takie Twoje działanie, ale z takiej pozycji wiem, co chcę, tak? Czyli jak sobie odpoczniesz, to zauważ, że i wtedy jak odpoczniesz, to jest bardzo tutaj mocno powiązane, to zauważysz właśnie te pewnego rodzaju schematy, ale zauważysz też, co chcesz inaczej, jak chcesz inaczej. Tutaj mówi, zadziałaj z tej pozycji właśnie takiego spokoju, świadomości, że ja chcę w ten sposób, tak? To będzie zupełnie inny rodzaj działania. Bo ta karta i tutaj mówi, zauważ w sobie siłę, moc, sprawczość. Potrafisz wszystko, potrafisz rozmawiać z ludźmi, potrafisz zająć się rzeczami bardzo delikatnymi, jak i rzeczami trudnymi. Masz w sobie wszelakie umiejętności do różnego rodzaju prac. Tych nawet takich bardzo trudnych, gdzie by się wydawało, że jest niemożliwy rodzaj negocjacji, potrafisz to zrobić, więc zauważ te swoje umiejętności, to mi mówi, zauważ te swoje talenty, bo naprawdę masz ich bardzo, bardzo duże. To Twoje przywództwo nie jest związane tylko z tym, że coś decydujesz, ale umiesz też to zorganizować, użyć odpowiednich słów. Może uznajesz to za coś naturalnego, a to wcale nie jest takie oczywiste. Nie wszyscy to mają. I tutaj zobaczysz nowe możliwości po tym wszystkim i wyruszysz w jakąś podróż dla siebie nową, w jakieś przedsięwzięcie, działanie.
Może się okazać, że w dwóch różnych miejscach z różnymi rzeczami, ale zauważysz i zaczniesz działać tutaj. Więc tutaj czas na ten odpoczynek, zauważenie swoich mocnych stron, zauważenie tych rzeczy, które będą, gdy pozwolisz sobie na skorzystanie z owoców swojej pracy, bo to jest też tak to będziesz w wiecznym takim biegu i nie zauważysz tego wszystkiego. Dobrze, i karta rada. Będą dwie karty. No, ta mi się wysuwa, więc jest. Pozwól sobie rozwinąć skrzydła. Pozwól sobie zauważyć, i to tak właśnie nawiązuje do tego, co mówiłam na początku, że jakiś schemat myślenia. Zaobserwuj u siebie, jakie masz schematy myślenia na temat swoich możliwości, na temat możliwości rozwoju czegoś lub działania. Bo tutaj jakby masz nieograniczone możliwości, a Ty myślisz, że masz ograniczone, że nie do końca tutaj możesz. Więc zwróć na to uwagę, poprzyglądaj się temu. I jeszcze jedna karta. Daj sobie miłość i daj miłość do tego, co będziesz robić i czynić. Pozwól sobie na obserwację siebie, swojego życia, tego odpoczynku, wszystkiego z pozycji miłości do siebie, bez jakiegoś ganienia się. Zobacz, bo skoro to się pokazało, to gdzieś tutaj jest, gdzieś negatywny odbiór czegoś jest. Może sobie mówisz, że coś jest niemożliwe, nie takie, ty jesteś nie taka, do czegoś się nie nadajesz. No, poobserwuj, jak to jest u Ciebie, ale tutaj wyjdź do siebie z miłością. Wtedy daj sobie ten odpoczynek, daj sobie to, czego potrzebujesz z miłością i wtedy zobaczysz, że te działania, to wszystko zacznie Ci zdecydowanie łatwiej pójść, będzie szło, jeżeli właśnie dorzucisz do tego miłość własną i miłość do tego procesu, do tego działania. Jest to czytanie ogólne, więc pamiętaj, bierzesz tylko dla siebie to, co czujesz, że jest dla Ciebie. A ja życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przechodzimy do wyboru drugiego. I teraz tak, wybór drugi. Czas zauważyć, że utknęłaś w jakimś miejscu emocjonalnym. Zauważ, czego emocjonalnie się trzymasz. Tu jest tak, jakby coś było, bardzo mocno to na Ciebie wpłynęło emocjonalnie. Może to dla pewnych osób związek miłosny, może relacja gdzieś, może sytuacja w pracy. Tu będzie bardzo różnie dla różnych osób. Były jakieś mocne przeżycia, jakieś mocne odczucia i zostałeś przy tym bardzo tak, w tym skrzywdzeniu, ale nawet możesz nie odczuwać tego, że Ty tam stoisz. Ale jeżeli o tym pomyślisz, to co mówię jest dla Ciebie, to poczujesz takie zatrzymanie w ciele, tak jakąś emocję, jakieś odczucie. Bo tutaj jest tak jakby wiele rzeczy fajnych dla Ciebie emocjonalnie, w życiu, Ciebie omijało, ponieważ Ty nie chcesz po to sięgnąć. I to jest takie irracjonalne, bo to byłoby dla Ciebie bardzo dobre, ale Ty trzymasz się tego, co nie do końca Ci służy. Może być tak, że jesteś gdzieś w jakimś miejscu teraz emocjonalnie takim, że no jesteś w tym, widzisz pewnego rodzaju dyskomfort, mniejszy lub większy, ale jesteś. Więc tutaj jest takie, zauważ emocje, które są w Tobie, zauważ, jak wygląda Twoje życie emocjonalne. Dobrze. Nad czym tak płaczesz i ubolewasz? Jaki to jest rodzaj żalu? I to jest właśnie ta karta prawie, że dokładnie to samo mówi. Nie zauważasz pięknych rzeczy, które są obok Ciebie. One przepływają, bo Twoja uwaga i odczucia są związane z czymś innym. Popatrz, to jest niesamowite. To jest 5 pucharów w tej talii, 5 pucharów w tej talii. Twoje emocje są przy czymś innym. Czuję takie jakby rezygnację nawet już z pewnych rzeczy, że coś będzie niemożliwe.
A tutaj mówi tak, zatrzymaj się w tym wszystkim, jakkolwiek by Ci nie było trudno, jakkolwiek dziwnie Ci jest, to skieruj się do swojego wnętrza. I tutaj jest obserwacja tego, czego ja chcę, co ja czuję, i to może być dla niektórych osób niezbyt łatwe i proste, dlatego że mogą być rodzaje ucieczkowe, takie mocne zatrzymania w tych emocjach, ale na to jest sposób, że codziennie pamiętam o swoim wnętrzu. Jakkolwiek wygląda mój dzień, to witam się ze swoim sercem i ze sobą. Pytam się w ciągu dnia przynajmniej raz, jak się dzisiaj czujesz, jak się, kochanie, masz. I to jest do Ciebie pytanie. I odpowiedz sobie. I nieważne, co się wokół Ciebie będzie wydarzać, jakiekolwiek będą działania, jakiekolwiek będą trudne sytuacje, to wtedy skupiaj tą uwagę na swoim serduszku, na swoim wnętrzu. Jak Ci jest? Co czujesz? Oddychaj sobie, tak? Jeżeli masz możliwość i też tak wewnętrznie puszcza Cię do medytacji, bo u pewnych osób będzie to na tym etapie niemożliwe, to po prostu usiądź parę minut i po prostu oddychaj. Nie musisz niczego mieć włączonego. Postaraj się tylko skupić na oddechu, wdechu i spokojnym, dłuższym wydechu, tak? Ile tylko możesz. Lub idź na spacer dedykowany Twojemu sercu. Powiedz sobie, wychodzę teraz na spacer, który dedykuję miłości własnej. I nic więcej. I czy to będzie 5-20 minut. Obserwuj siebie w tym, bądź w tym czasie uważna, czyli zero telefonu, zero słuchawek, obserwujesz naturę, ruch wokół Ciebie, cokolwiek, gdziekolwiek jesteś. Fajnie byłoby, gdybyś mógł w naturze, ale jeśli nawet to będzie ruch uliczny obok Ciebie, to idź z uważnością na siebie i oddychaj podczas tego spaceru z tą intencją. I wtedy pewne rzeczy zaczną się oczywiście, jak to zrobisz 1-2 dni, to po pewnego rodzaju takim zastoju, byciu w czymś, to nie od razu drgnie. Dlatego daj sobie troszkę więcej czasu. Nawet jeżeli czujesz opór przed tym, a wiesz, że ta sytuacja dotyczy Ciebie, zrób to dla siebie. Bo to od Ciebie zależy, z czego będziesz czerpać. Gdzie zauważysz, że nie jest Ci dobrze i się znajdziesz dla siebie odpowiednie miejsce, odpowiednie schronienie. Czy zauważysz, że pewne emocje, które się przetaczają, nie są Twoje. To od Ciebie zależy, od Twojego wyboru, czy dasz się wciągnąć w pewne emocjonalne gierki i sytuacje, czy nie. Dobrze, i kartę radę weźmiemy z tej talii. Popatrz na wszystko z dystansem. Popatrz na wszystko, jakbyś oglądała film, była obserwatorem. Weź swoje życie i po prostu poobserwuj się w tym. Zobacz, ile rzeczy nie jest Twoje i jak to wygląda z innej perspektywy, z tego właśnie zatrzymania. Ale te wszystkie medytacje, ten właśnie spacer z intencją własną, to naprawdę wszystko Ci tutaj do tego pomoże, aby być w roli obserwatora. I tu jeszcze jedna karta. Tutaj wyszło mi takie zażenowanie, prawda, te emocje. Nie pozwól sobie na to, czy nie pozwól sobie. Zauważ, czy coś wprowadza Cię w zażenowanie, zawstydzenie, bo to będzie powodowało wycofanie. Nie oceniaj siebie. Nie oceniaj siebie, nie oceniaj, że to jest coś negatywnego, że to coś jest Twoją winą. Nie oceniaj się, tak mi przyszło. Jeżeli Ci przyjdzie, że coś, zostaw to i powiedz sobie, kocham siebie taką, jaką jestem. Ta sytuacja była taka, jaka była. Czyli odsuwasz to zażenowanie, jakieś zawstydzenie. Zajmij się swoim sercem, bo wszystko w nim jest cudownie i fantastycznie, tylko pozwól sobie zauważyć, aby wprowadzać zmiany, jeśli takie chcesz. Bo to zależy od Ciebie, czy wykonasz ruch. Tutaj samo odsłuchanie jest tylko jak wiatr delikatny. Poruszy zasłonkami, ale czy Ty skorzystasz z tego, czy otworzysz to okno, czy zrobisz coś więcej, to już zależy od Ciebie. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, więc weź tylko te fragmenty, które z Tobą współgrają. A ja życzę Ci wszystkiego dobrego. I
Przechodzimy do wyboru trzeciego. Sobie tutaj. Wybór trzeci. Czas już zauważyć, że jesteś bardzo, bardzo silną osobą, która potrafi poradzić sobie z wieloma rzeczami, ale czas zauważyć, żeby tą siłę używać w odpowiednim momencie, czasie, sytuacji. Żeby tej siły nie nadużywać, żeby ona Tobie służyła i była Tobie podporządkowana, czyli nie żebyś się orientowała w którymś momencie, że coś już poszło za daleko, tylko tutaj zauważ, że siła i emocje i wszystko, co robisz, czego używasz, zależy od Ciebie. Dobrze. Co tutaj idzie jeszcze? Że właśnie nieodpowiednia proporcja tej siły bardzo niszczy Twoje emocje, czyli wywraca Twój świat. Gubisz się wtedy w pewnych rzeczach. Nie wiesz, czy postępujesz wtedy dobrze, czy źle w stosunku do siebie, do innych. Jest takie spore zagmatwanie, ale przede wszystkim, tak mi mówi, zauważ, co sobie robisz. Czy dla siebie jesteś łagodna? Czy zauważasz swoje potrzeby? Czy odpowiednio siebie traktujesz? Czas zrobić swoją przestrzeń i swoje miejsce świątynią. Niech Twój dom i Twoje serce będzie dla Ciebie miejscem, które nie jest negocjowalne. Masz tam własne zasady i nikt nie ma prawa tego naruszać. Czyli poprzyglądaj się tym swoim emocjom, zobacz, co trzeba tutaj nie ulepszyć, tylko zauważyć, gdzie już nie dam sobie, nie przymuszę się do czegoś, tak? Czyli zauważ, czy tańczysz w życiu swój taniec, czy masz bezpieczny swój azyl, czy to, co masz głęboko w sercu, to z tym idziesz w świat, czy pozwalasz sobie żyć według własnych zasad i czy znasz własne zasady. Tutaj do tego Cię wzywa zauważyć, czego potrzebuję, gdzie się potykam kilka razy, robię to samo, a później z tym się źle czuję, gdzie nadużywam tej mocy, takiej siły do siebie i to przeciwko sobie, bo tutaj mi tak mocno. I tutaj czas już to zbudować swój dom, zmienić pewne zasady, aby one były dla Ciebie, aby życie stało się dla Ciebie lekką radością. Bo wiadomo, życie toczy się jako życie, tam będą się wydarzać różne rzeczy, ale jeżeli bazę w środku wiesz, że sobie ze wszystkim poradzisz i nie jest to przemocowe, znam swoje zasady i nie pozwolę się przekraczać, to życie będzie też inaczej wyglądać. I tutaj mówi, Ty budujesz swój most do siebie i do świata, czyli wiedząc, czego chcesz i jak ma wyglądać Twoje życie. I nie łamiesz tych zasad, budujesz je i wiesz, że na przykład to jest dla Ciebie przekroczeniem Ciebie i nie pozwalasz nikomu tych granic naginać. Budujesz drogę do świata dla siebie i innym do Ciebie. Czyli będziesz wtedy mieć ludzi, którzy będą do Ciebie przychodzić, tacy właśnie, jacy powinni przyjść. Dla osób tutaj stanu wolnego przyjdą odpowiedni partnerzy. Bo jak gdyby zostanie wytyczona ta droga, będziesz wiedzieć, kogo chcesz i będziesz po prostu tą osobę emanować tak, że ona Cię zauważy. Karta rada.
Bądź dla siebie czuła, wrażliwa, dobra. Bądź dla siebie najważniejszą osobą. Niby to takie wyświechtane, ale tak właśnie, jak zauważysz potrzeby swojego serca, to będziesz umiała wszystko ustawić. Tylko tu jest tak właśnie, zauważ potrzeby serca i po prostu wprowadzaj w to w życie, a nie czekaj i po prostu jeszcze dalej te granice przesuwaj. Tylko nie, skontaktuj się ze swoim sercem i graj, układaj swoje życie według własnego serca. No i znów wyszła, kochani, miłość. Kochaj siebie, no podkreśla się to, jak będziesz to siebie, to wszystko jak będziesz wykonywać z czułością, wrażliwością na siebie, to zaczniesz budować tak pięknych rzeczy, że będziesz przyciągać ludzi, sytuacje, życie zacznie się samo zmieniać. Więc nie oddawaj siebie innym, nie rozdawaj siebie, przytul siebie i działaj dla siebie. Jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko dla wszystkich. Weź to, co z Tobą współgra i zrób tym wszystko, co najlepsze dla swojego dobra. A ja życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.